Film ten miał być suplementem, a zakres prac, że tak powiem, szybkim strzałem, który miałem zamiar w 2 minutach opędzić, więc shorta planowałem, ale skoro tyle komentarzy od was poszło, to nie będę tępym zbójem, tylko dodam co nieco od siebie i pełny metraż dla was wysmażyć z tego spróbuję. O tym, że wbudowane 16 KB RAMu niekoniecznie było pożądaną opcją, świadczyć może niewielka ilość dostępnych gier, które mogłyby się w takiej przestrzeni odpalić, więc w tym filmie pokażę, jak zwiększyć pojemność wbudowanej pamięci do maksimum przestrzeni adresowej, czyli 4 razy. Konstruktorzy wpakowali pod skorupę 2 układy 4-bitowej pamięci dynamicznej, czyli tyle, ile potrzebne jest dla zaspokojenia potrzeb 8-bitowej szyny danych procesora, ale zgodność tej magistrali to tylko część sukcesu, bo już w przypadku szyny adresowej procek podaje wprost numer komórki pamięci poprzez 16-bitową szynę, natomiast układy pamięci oczekują sekwencji w formacie 8-bitowego numeru rzędu, a po nim też 8-bitowego numeru, tylko że kolumny, więc 16-bitowy numer podany przez procesor podzielić trzeba jakoś na 2 informacje, czym od strony samego ich przepływu zajmują się 2 układy multiplexerów, ale całą resztę, czyli sygnały informujące układy pamięci, że przesyłany jest numer rzędu albo kolumny, czy też kwestie jej odświeżania, ogarnia układ TED. Według not katalogowych układy pamięci są w stanie obsłużyć w pełni wszystkie 256 rzędów, natomiast kolumn już tylko 64, więc można sobie zadać pytanie, co się stanie, jeśli układy te podmienię na takie same z punktu widzenia pinów, ale pozwalające w pełni zaadresować zarówno rzędy, jak i kolumny, i sam odpowiem, że nic. Bo wystarczy się przyjrzeć wejściom multiplexerów, by zauważyć, że doprowadzona do nich magistrala adresowa jest okrojona o 2 linie bitowe, czyli i tak maksymalny możliwy zakres, jaki dociera z procka, to 16 KB. Wobec tego aż się prosi, by odpiąć 2 podpięte na sztywno do plusa piny brakujących wejść, a następnie do nich 14 i 15 linię sygnałową doprowadzić. I taka jest też idea, którą postanowiłem wcielić w życie, jednakże teraz założyłem, iż moja radosna twórczość będzie w pełni odwracalna, więc zamiast ścieżki bądź nóżki piłować, jak to mówiłem w poprzednim filmie, pierwszym punktem mojej zabawy było układy pamięci oraz multiplexery wylutować, by podstawki w ich miejsce wpakować, w czym oczywiście pomogła mi rozlutownica wspierana gorącym powietrzem, bo resztki cyny tak trzymały, że inaczej pewnie pady by się urwały. A gdy już udało się to wszystko ogarnąć, z układami już w podstawkach płytę odpaliłem i zadowolony byłem. Kilka dni później dotarły do mnie zamówione pamięci o pojemności 64 kilo słów, które wystarczyło tylko włożyć na miejsce poprzednich i włączyć sprzęciora, ale z nastawieniem, że nic nie powinno się jeszcze zmienić, by po tym sprawdzeniu przejść do mięska hakerskiej zabawy i na początek nóżkę numer 2 w jednym, a w drugim multiplexerze 14 podważyć, następnie z pomocą 2 przewodów podłączyć je z brakującymi liniami adresowymi, by po włączeniu już nie 12, a nawet 60 KB dostępnej pamięci móc zauważyć. I w tym momencie po wpięciu stacji byłem już w stanie wszystkie zapisane na karcie gry nie tylko załadować, ale też na tyle, ile to było możliwe, bez joysticków zaprezentować. Jednakże o ile u mnie wszystko działało poprawnie, to część z was dała mi znać, że podobno są programy i gry, które na tak zmodyfikowanej maszynie już nie zadziałają, bo ten zabieg przy okazji eliminuje pewną przypadłość, na której problematyczne programy musiały polegać, czy to w wyniku błędów, czy celowego działania. Jeszcze przed rozkręceniem bohatera odcinka nagrałem eksperyment, w którym wybrałem jedną z komórek pamięci, sprawdzając jaką ma zawartość, następnie wstawiłem do niej przykładową 7 i tu jeszcze nic ciekawego nie ma, bo jak widać udało się ją poprawnie zapisać i odczytać, ale zabawa zaczyna się przy sprawdzaniu kolejnej komórki o dość odległym adresie, która
też miała zapisaną 7, ale jako że eksperyment musi być wyczerpany, zapisałem do niej liczbę 64, by następnie sprawdzić, co się znajduje pod komórką z pierwszego adresu. I jeszcze, żeby było ciekawiej, dorzuciłem kolejny adres do puli, w którym też znajdowała się 64, więc jak myślicie, jaki będzie rezultat wpisania pod ten adres kolejnej wartości, a następnie odczytania zawartości komórki z pierwszego adresu? Oczywiście pokazane adresy nie są przypadkowe, choć pierwszy jest w pewnym stopniu dowolny, byleby mieścił się w zakresie 16 KB i najlepiej w obszarze przeznaczonym dla programów w Basicu, to jednak następne dwa są już wynikiem dodawania kolejnych 16 KB. Podsumowując, w 64-kilobajtowej przestrzeni, którą procesor jest w stanie zaadresować, pamięć ta nie kończy się na 16 kilobajcie, tylko zapętla się tak samo jak na niektórych dyskach, pendrive'ach czy kartach nabywanych głównie na pewnych mandaryjskich serwisach. Nie będę wnikał, czy to był efekt oszczędności konstruktorów, ale dość częstym i najprostszym rozwiązaniem tego problemu jest dwusekcyjny przełącznik, który w jednej pozycji łączy odpięte piny do brakujących linii adresowych procesora, a w drugiej spina je z powrotem z 5 V i w sumie mógłbym też tak zrobić, gdybym nie był świadomy, że takie przełączniki potrafią się z czasem utlenić i gorzej kontaktować, przez co mogą inne problemy powodować, więc pomyślałem, że może taki przełącznik będę w stanie tak wykonać, aby pojedynczym sygnałem tą konfiguracją sterować, a może w przyszłości dołączę małego bajera w postaci zatrzasku, aby komendą poke konfigurację zmieniać, albo też totalnie przekombinuję konstrukcję i podepnę ten pin do mikrokontrolera. A teraz przejdę do projektu przełącznika, który w jednym trybie będzie pozwalał na dostęp do całej pamięci, a w drugim zapętlał tylko i wyłącznie pierwsze 16 KB, co w przypadku magistrali adresowej, która jest raczej jednokierunkowa, można zrealizować za pomocą dwóch bramek logicznych typu AND, których akurat nie miałem, ale z pomocą przyszedł scalak zawierający 4 takie, tylko że zanegowane, więc stworzyłem troszkę przekombinowaną alternatywę tej konstrukcji, najpierw na ekranie komputera, by ją wam pokazać, a następnie kilkanaście minut później na płytce prototypowej. Choć raczej byłem pewny poprawności, to i tak przed instalacją dobrze będzie upewnić się, czy w przypadku wysokiego stanu na linii sterującej sygnały są przepuszczane, a w przypadku niskiego linie będą zawsze do zera zbijane, by procek mógł zaadresować tylko pierwsze 16 KB i po hakerskim przyłączeniu zasilania można było przeciąć wcześniej wlutowane przewody, by wpiąć tę hakerską myśl twórczą wprost do obwodów komputera. Pierwsze odpalenie i 60 KB jest wykrywane przy stanie wysokim pinu sterującego, więc chyba wszystko jest w porządku. Teraz wystarczy podać stan niski, zwierając przewody, by po zresetowaniu zobaczyć wolne 12 KB, czyli jest tak jak powinno być, ale jeszcze pro forma przywrócę pełną pamięć. Oż ty! Czyżby uszkodzeniu uległa któraś z bramek? Kolejny układ, wróciła cała pamięć, a ja aż musiałem sprawdzić bramki w testerze, by dowiedzieć się, że już... Co? Jest sprawny? Nie no, bez oscyloskopa to ja przez tydzień będę kopać i nic nie znajdę, więc po jego wpięciu mogę powiedzieć, że na liniach adresowych przebiegi są prawidłowe, choć bramki dają sygnałowi delikatne opóźnienie, tylko skąd to niewykrywanie pełnego rozmiaru pamięci? I wtedy wpadło mi do głowy, że może podczas detekcji w samej pamięci jakaś informacja zostaje zapisana i sprawia, że później już tylko ta wartość będzie pokazywana, więc przy kolejnym podejściu, przy przywróceniu pełnego adresowania komputer wyłączyłem, ale tym razem dopiero po odczekaniu 15 sekund zasilanie włączyłem, by zauważyć, że coś w tym musi być, bo znowu została wykryta pełna pamięć.
Deassemblacji ROMów tego kompa tak samo się spodziewałem jak hiszpańskiej inkwizycji, ale o dziwo w sieci jest ich aż kilka i można się z nich dowiedzieć, że drukowana w startowym komunikacie informacja o wolnej pamięci jest wynikiem odejmowania liczb przechowywanych pod adresem 037 oraz 02B w heksie, a liczba opisująca limit dostępnego RAMu przepisywana jest z adresu 533 w heksie podczas inicjowania interpretera BASIC, a faktyczna wielkość zainstalowanej pamięci jest ustalana w niepozornej procedurce zaszytej w kernalu pod adresem F352, a w niej... Aha! Tłumacząc z assemblera na nasze, ten kawałek kodu czyta i zapisuje 8-bajtowy kawałek kernala pod dokładnie ten sam adres w pamięci, jednakże wykorzystując omawianą wcześniej ułomność adresowania, sprawdza, czy ten sam ciąg bajtów przypadkiem nie wystąpi też na końcu 16 oraz 32-kilobajtowego obszaru, by w ten sposób ustalić pojemność pamięci, a mój magiczny przełącznik przypadkiem ujawnił ułomność tego rozwiązania, bo w kodzie tym nie jest sprawdzane, co w tej pamięci było wcześniej zapisane. Znając już ten mechanizm, można strollować posiadacza maszyny z rozszerzoną pamięcią albo już przypakowanej +4, bo po wpisaniu i odpaleniu tego magicznego kawałka kodu, który tylko przepisuje 8 bajtów we wspomniane okienko, po resecie liczba wolnej pamięci drastycznie spada, ale to nie jedyna opcja, bo po wyzerowaniu tego okienka można te same dane wpisać w kolejny obszar, by po resecie maszyna zgłosiła się z 32 kilobajtami. Rozważania typu czy to bug, czy feature i czy podobne podatności da się wytropić na przykład w 64 może pozostawię na kiedy indziej, a przed podsumowaniem wypadałoby jeszcze zgrubnie sztukę druciarstwa uporządkować, a żeby płytka nie biła się o miejsce z prockiem, dodatkowo kilka przewodów przelutować. Przy okazji okiem termowizji zerknąłem na całość, by dowiedzieć się, że proceki TED osiągają temperatury jak na współczesne karty graficzne przystało. Także mimo iż krzemowa płytka nie jest łączona z światem zewnętrznym kulkami cynowymi, a jeszcze na złotych drucikach, to i tak radiatory na tych układach mają sens w przeciwieństwie do wielkości płytki prototypowej, którą do maszyny wpakowałem, ale już darowałem sobie jej cięcie, zostawiając możliwość wpakowania zatrzasku bądź też mikrokontrolera, o którym wcześniej wspominałem. Pozwoliłem sobie też na eksperymenty pod tytułem co się stanie, jak grę wymagającą więcej RAMu załaduję i po jej odpaleniu pamięć do 16 KB z powrotem zredukuje, a rezultaty były różne, bo niektóre gry takie jak Monty od razu się wykładały, a inne, o dziwo, nadal działały. O tym, że rozbudowa pamięci nie zbliża tej maszyny do kultowego modelu firmy Commodore już wspominałem, jednakże zastanowiło mnie, co jeszcze można dołożyć, aby cokolwiek napisanego pod 64 mogło na bohaterze odcinka ożyć. I jedyna opcja, jaka przyszła mi do głowy, to układ dźwiękowy, jednakże może być malutki problem, bo jego domyślny adres w przestrzeni tej maszyny zajmowany jest przez pamięć stałą z definicjami znaków, więc obawiam się, że bez sztuczek z bankowaniem może nie udać się odpalić zbyt wielu komodorowskich zaków. Być może do tego tematu jeszcze wrócę w poświęconym temu układowi odcinku, a nie chcąc przedłużać już tego, napomknę jeszcze tylko, że YouTube postanowił sprawić części widowni komfortowy los, bo nie muszą się już martwić, że nie podpasował im mój głos, bo z racji, że serwis coś robi, by zasięgi nie były tylko ogólnokrajowe, jest możliwość wybrania alternatywnej, anglojęzycznej ścieżki dźwiękowej, a z tym, że język angielski w naszym kraju nie jest już językiem obcym, pewnie zetknęły się na rozmowach kwalifikacyjnych zarówno dziewczęta, jak i chłopcy. A ja kończę ten odcinek tradycyjną już odezwą. Do zobaczenia, trzymajcie się. Ho!